Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy gulasz w sosie chrzanowym. Bardzo, naprawdę szybkie i łatwe danie. Co nam będzie do tego potrzebne? Kawałek mięsa wieprzowego. Ja mam tutaj biodrówkę, ale może też być łopatka. Dobrze się tu sprawdzi. Także albo łopatkę, albo biodrówkę. Mam tutaj około 1,20 kg. Pamiętajmy, że mięsko pod wpływem smażenia, później duszenia w sosie, ona zredukuje swoją wagę około 30%. Więc jeżeli mamy kilogram, po ugotowaniu tego mięsa będzie około 70 deko. Także to weźmy pod uwagę. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Słoiczek chrzanu. Chrzanu dajemy po prostu do smaku. Jedni dadzą pół słoiczka, inni cały. Jedną małą marchewkę, 3 duże ząbki czosnku, liść laurowy, jedną paprykę taką pikantną, ja daję, ale to jest opcjonalnie. Do tego kilka kulek ziela angielskiego, około 5-6 i 5-6 kulek jałowca. Do tego będziemy potrzebować około 2 łyżeczek papryki słodkiej lub pikantnej, najlepiej wędzonej. Około mniej więcej sok z cytryny, z takiej małej cytryny, z połowy małej cytryny soku. Albo bulion macie taki wieprzowy, wołowy by był najlepszy. Jeżeli nie, ja używam kostek takich niedrobiowych, to są kostki mięsne, takie ciemne kostki mięsne, które można kupić w sklepie. Ale jeżeli nie używacie kostek, no to wtedy musicie zalać bulionem wołowym albo wieprzowym. I będzie nam potrzebna też taka mąka zasmażana. Jest to bardzo szybki przepis na zasmażkę, którą się robi bez dodatku masła, po prostu żeby nie było za tłusto. Pierwszy link pod tym filmikiem będzie, jak zrobić taką sobie mąkę zasmażaną, którą się zamyka w słoiczku i macie na jakiś czas. Tak jak mówię, fajny patent, bo nie dodajecie masła, tylko tą mąkę rozprowadzacie później w zimnej wodzie. U mnie, tutaj będzie słychać, bo u mnie ziemniaczki się już gotują. Do ziemniaczków jak zawsze daję kilka kropel cytryny, wtedy one są bardzo ładne, długo żółte. I nawet jeżeli przez noc poleżą w lodówce, bo nie zjecie wszystkich, na drugi dzień też są ładne, żółciutkie. I zaczynamy od czego? Zaczynamy od pokrojenia naszego mięska. Oczywiście mięsko jest umyte. Ja mam mięsko z takim tłuszczykiem tutaj i ja go nie będę odkrajać, bo uważam, że tłuszczyk to jest taki nośnik fajny smaku. Tutaj, zaraz może. Patelnia. Na patelni mam łyżkę swojskiego smalcu. Po prostu wytopiony ze słoninki. Już rozgrzewam patelnię. Mięsko w gulaszu będzie na pewno się rozpływać w ustach. Także nie bójcie się, na 100% będzie mięciutkie. Tak, dużo nie trzeba tłuszczu. Taka płaska łyżeczka naprawdę wystarczy. I kroimy naszą, ja mam akurat, tak jak mówiłam, biodrówkę, ale może być też łopatka. I teraz tak, na jakie kawałki kroimy? Tak jak mówiłam, musicie wziąć pod uwagę to, że po gotowaniu, jeżeli pokroicie na taki kawałeczek malutki, odjąć z tego 30%, no to zostanie Wam taka kosteczka 2 na 2 cm, większa nie. Więc musicie wziąć to pod uwagę. Czy chcecie, jaką chcecie mieć kostkę później na talerzu. Ja wolę troszkę większą, więc ja będę kroić, słuchajcie, na takie kawałki, bo wolę po prostu troszkę większą. Mięso nie obtaczam w żadnych przyprawach. Dlaczego? Dlatego, że
Uważam, że mięso duszone w sosie, pokrojone na takie małe kawałeczki, one i tak przejdzie przyprawami w sosie. Naprawdę. A wolę, jeżeli dałabym tu paprykę, czy obtoczyła w czosnku, czy w czymkolwiek innym, rzucając na gorący tłuszcz, mięso zanim by mi się przypaliło, to pierw spaliłyby mi się przyprawy. I wtedy zaczyna sos być gorzki. Wolę wolę smażyć takie mięsko, a przyprawy dać na sam koniec. Daję marynatę wtedy do mięsa, kiedy mięso bym taki kawałek włożyła do piekarnika. To wtedy nakuwam mięso i oczywiście daję marynatę, żeby ona przeszła do środka. Ale w tym momencie naprawdę nie trzeba. No i będziemy smażyć. Smażymy słuchajcie, aż nam się tak nie spali, ale porządnie zarumieni mięsko. Wtedy będziemy mieli ładny, brązowy sos. O, takie kawałki. Nie ruszamy mięsa, niech się podsmaża. Mięso smażymy na dość dużym ogniu. Nie ruszamy mięsa, dopóki pod spodem nam się nie podsmaży. Jeżeli byśmy teraz zaczęli to mięso ruszać, ono po prostu puści nam za dużo wody i zacznie się gotować. Za ten czas, jak mięso mi się podsmaża na dużym ogniu, obiorę czosnek i rozpuszczę moją mąkę. Około 3-4 łyżeczek w 1/3 szklanki zimnej wody. Po kilku minutach sprawdzam, czy mięso, widzicie, przypiekło się, ale jeszcze troszkę, myślę. Tak, dajmy mu jeszcze trochę. No i po kilku minutach będziemy przewracać mięsko. O, widzicie, jak się ładnie podpiekło? Jak tak ładnie podpieczemy mięso, to będziemy mieli ładny, ciemny sos. Możemy podpiec mięso, dlatego że nie dawaliśmy żadnych przypraw i one się po prostu nie spaliły. I tak samo będziemy przypiekać mięsko po drugiej stronie. Kiedy po jednej i po drugiej stronie mięsko nam się fajnie podsmażyło, one się na pewno nie spaliło, tak jak mówiłam. Dlaczego? Dlatego, żeśmy nie obtaczali w przyprawach. Ale zobaczcie, jak zmniejszyło swoją objętość i jeszcze troszkę zmniejszy. Teraz daję troszeczkę tej marchewki startej na grubej oczkach i nasz czosnek. Ja pokroiłam plasterki, ale możecie przycisnąć przez praskę. Tak. O. Tutaj teraz dodam liście laurowe, naszą papryczkę, ja mam pikantną, ale to jest opcjonalnie, i kilka, 3-4 ziela angielskie i tak jak mówiłam, jałowiec. Do tego ze 2 łyżeczki papryki, jaką używacie, słodką albo pikantną, wędzoną. Raz, 2. Cytrynki jeszcze nie dajemy, soli nie dajemy. No i gdybyśmy dali wcześniej przyprawy, one by się po prostu spaliły, jakbyśmy chcieli bardziej mięsko podpiec. A tak będziemy mieli ładny, brązowy sos. A kawałki takiego mięska duszone naprawdę przejdą wszystkimi przyprawami, które daliśmy na patelnię. Już teraz, o, pachnie tak. Nic więcej nie dajemy czasami soli. Soli nie dajemy. Dajemy na razie to, co dopiero dałam i zalewamy wrzątkiem.
dolewamy tyle wrzątku, nie wiem czy to widać, żeby mięsko delikatnie wystawało. Zmniejszamy teraz gaz na malutki, aby nam mięsko tylko tak delikatnie się gotowało. I ile gotujemy? Gotujemy wszystko w zależności, tak jak zawsze powtarzam, jaką mieliśmy świnkę. Czy to było mięsko z innej, ze starej, z młodszej, lub też rasami się różnią. Ale tak myślę, po około 50 minutach ja po prostu zajrzę do mięska. Bierzemy 2 widelce w ten sposób i będziemy próbować mięsko rozdzielić. Jeśli wbiją nam się tak bez oporu widelce i mięsko tak rozerwiemy, to znaczy, że już jest mięciutkie, ale na pewno te 50 minut na malutkim ogniu pod przykryciem. Sprawdzajcie, żeby Wam się woda czasami nie wygotowała. No i widzimy się, jak mięsko będzie mięciutkie, dlatego tu nie podaję czasu, bo naprawdę nieraz jest tak, że po 40 minutach mięso jest fajne, a nieraz na przykład godzinę i 20 minut. Także malutki ogień, przykrywamy i widzimy się za jakiś czas. Wracam po godzinie i 10 minutach. Słuchajcie, mięsko, o, widzicie? Delikatnie tylko i one się, o, takie jest mięciutkie. Rozpływa się. Wyciągnę nasze liście, bo nie lubię, jak mi latają. Ziele angielskie też wyciągnę. One już to, co miały dobrego, to już puściły do naszego sosu. O. I teraz dopiero będziemy doprawiać. Damy tak, jeżeli ktoś lubi bardziej słone, nie sugerować się, że tutaj mam 2 kostki. Dam na razie 1 kostkę. Tak. Bo wszystko zależy, jaki mamy chrzan też. Jeżeli nie dajemy kostek, nie musimy. Ja nikogo nie zmuszam, ja daję. To wtedy musicie posolić. Ewentualnie można dodać też sosu sojowego, ciemnego. Też się sprawdzi. Będzie miał troszeczkę inny smak, ale też się sprawdzi. Patrzcie, jaki ładny, ciemny sos wyszedł nam z wieprzowiny. Bardziej w kamerze chyba, tak jak oglądam, to on wygląda na czerwony, ale on nie jest taki czerwony. On bardziej jest brązowy niż czerwony. Tak. I dajemy chrzan. Ja po prostu dam na razie pół słoiczka i spróbuję. Chrzan chrzanowi nierówny. Ale ładnie pachnie. Po drugie, każdy z nas ma inny smak. O, spróbujemy. Ja dam jeszcze trochę. Dam cały słoiczek, naprawdę. Nie jest taki pikantny ten chrzan, także... Sprawdźcie tylko, że chrzan, żebyście dodawali, słuchajcie, najlepiej, żeby nie było w nim mleka ani śmietany. To jest najlepsze, bo są z dodatkiem śmietany. Nie za bardzo nadaje się tutaj chrzan śmietanowy. Także zwróćcie na to uwagę. Dodam troszeczkę kwasku cytrynowego.
To też wszystko właśnie zależy jaki chrzan, bo do chrzanu też dodają kwasek cytrynowy. O. Dodam troszkę pieprzu jeszcze. Tak. I dodam naszą zasmażkę. Jeżeli ktoś się boi, żeby nie porobiły mu się kluchy, to proszę skręcić gaz, żeby się przestało gotować. O. Wymieszać, zapalamy gaz, żeby nam się mąka zaparzyła. Gotujemy przez jakieś 2-3 minuty na małym ogniu, ale poczekajmy aż zacznie się gotować. Sprawdzamy smak. Jeżeli trzeba jeszcze soli, można dosolić, można dodać drugą kostkę, jeżeli ktoś używa. Można dodać sosu sojowego. I powiem Wam, że sosik jest pyszny, ale zobaczcie jak mało się mięska zrobiło. Widzicie jak się skurczyło? No i do tego ziemniaczki. Ja już nic nie będę dodawać. Moim zdaniem jest pyszny. 2-3 minutki, słuchajcie, i sos mamy gotowy. Także jak Wam się przepis podobał, moje rady się do czegoś przydały, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Jeszcze jedna uwaga i rada. Jeżeli zrobiliście więcej sosu tak jak ja, to nie patrzcie, że on jest taki rzadki. On dzisiaj jest rzadki, ale on do jutra on dużo zgęstnieje, także on się zrobi dużo gęstszy. Także nie dawajcie za dużo mąki, żeby on był teraz bardzo gęsty, bo jutro po prostu będziecie mieli za gęsty sos. Także ja mam na 2-3 dni, dlatego taka konsystencja sosu mi wystarcza. Jak się podobało, proszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!